Lubicie tematy związane z UFO? No, jeżeli lubicie, to coś dla Was takiego przygotowałem innego. Ogólnie chciałem Wam powiedzieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce nie mniej, nie więcej, tylko w Rosji. W ogóle ogólnie przyjęło się uważać, że historia spotkań z UFO rozpoczęła się praktycznie w 1947 roku, kiedy to niejaki biznesmen Kenneth Arnold, przelatując prywatnym samolotem obok góry Rainier, zobaczył 9 takich połyskujących obiektów w formie dysków, które w sumie jakoś tam przemieszczały się obok niego, szczerze mówiąc, nawet z niewiarygodną prędkością. No i opisując te zdarzenia, Kenneth Arnold porównywał je w zasadzie do takich talerzy podskakujących na wodzie. No i kilka podobnych spotkań mających miejsce w latach 40. zapoczątkowało tak naprawdę zainteresowanie niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, które po angielsku w skrócie nazywają się UFO. No i okazuje się jednak, że na terenie Rosji istnieli również dosyć spostrzegawczy przodkowie naszych wschodnich sąsiadów i już dawno zwrócili uwagę na takie zagadkowe obiekty niebieskie. Nawet czasami uznali, że koniecznym byłoby pozostawić jakieś udokumentowane świadectwo. No, data pierwszego spotkania Rosjan z obcymi, szczerze mówiąc, jest raczej przybliżona. W kronikach, które zachowały się w archiwach Uniwersytetu w Kazaniu, mowa jest o takich zagadkowych przypadkach, jakie zdarzyły się w pierwszej połowie XVII wieku za panowania cara Michała I, który był założycielem dynastii Romanowów. No otóż istniał tam sobie taki pewien chłop o imieniu Jaszka, który spotkał wtedy w lesie niezwykle dziwnego człowieka w jakiejś białej odzieży. Nieznajomy jakby zapraszał Jaszkę do lotu w niebo, no i ten z ciekawości zgodził się, ponieważ obiecano mu powrót na ziemię. Następnie obaj w jakimś takim wielkim, błyszczącym, miedzianym kotle wznieśli się w powietrze, gdzie połączyli się z ogromnym, jak to było w opisach, z ogromnym białym domem, z takim posiadającym bardzo czysty środek. No i w tym domu, jeśli tak to można nazwać, uczyli Jaszkę różnych czarów i rozmaitych nauk. Na koniec w tym samym kotle sprowadzili go tak naprawdę na ziemię, dając na pamiątkę takie jakby trzy czarodziejskie monety. Następnie oczywiście następne spotkanie UFO zarejestrowano już znacznie dokładniej. Zdarzyło się to 15 sierpnia 1663 roku. Oczywiście wiarygodne jakieś świadectwo odkryto w archiwum petersburskiego oddziału Instytutu Historii. W szczegółowym raporcie przesłanym do władz stołecznych przez mnichów klasztoru Kirło-Białozierskiego mowa jest w ogóle o cudzie, który de facto nie posiadał jakiegoś wytłumaczenia. Duchowni oraz mieszkańcy takiej wsi Roboziero w guberni Wołgockiej ponad godzinę obserwowali takie skomplikowane manewry nad jeziorem, które wykonane były przez potężną ognistą kulę o średnicy około 28,5 metra. Kula powoli, fantazyjnie latała nad tą powierzchnią wody, wypuszczała promienie, no i kapryśnie zmieniała swoją kolorystykę, swoją jasność. Czasem w ogóle ta kula jakby rozpływała się w powietrzu, potem znowu się rozpalała na nowo, no i bystrzy mnisi zauważyli przy tym taki dosyć ciekawy szczegół, bo światło od okrągłego cuda wychodziło nie w postaci jakiegoś takiego ciągłego strumienia, ale jakby dzieliło się tak jakby na dwa, można by powiedzieć, w ogóle promienie. To jest też bardzo ciekawe i te promienie łączyły się praktycznie ze sobą. No, nie ulega jakiejś wątpliwości, że ci świadkowie, można by dzisiejszymi słowami powiedzieć, że widzieli po prostu UFO, jako że tak osobliwe zjawisko nie mogło się przewidzieć tylu ludziom jednocześnie, chociaż podobne zjawisko miało miejsce, cud wirującego słońca, przecież miał miejsce tak samo
w Fatimie, szczerze mówiąc. Jeśli ktoś będzie tym tematem zainteresowany, to też tam taki cud miał miejsce. No mało tego w ogóle, przepraszam, mało tego w ogóle chłopi próbowali łódką zbliżyć się do tej kuli, no ale bił z niej dosyć silny żar. Kilku śmiałków zdążyło jednak zauważyć, że dno jeziora pod kulą na głębokości mniej więcej 8 metrów było dosyć jasno e, oświetlone. Można było w ogóle rozróżnić i kamienie, i rozmaite ławice ryb. No i po pewnym czasie oczywiście ta ognista kula sobie powirowała i zniknęła gdzieś tam na niebie. W 1847 roku Gazeta Moskiewska zamieściła taki przedruk z Mogilewskich Wiadomości Gubernialnych, które donosiły, że 14 lipca tegoż właśnie roku w Mogiliewie i okolicach jego, na południowo takiej zachodniej stronie horyzontu, w pobliżu Księżyca, widoczne było dosyć rzadkie zjawisko. Taki wielki, czteroramienny krzyż jasno-ognistego koloru się pojawił. No i ten księżyc w pierwszej swojej kwadrze wyglądał zwyczajnie i był tak naprawdę zwykłego koloru i znajdował się w samym środku krzyża. Zjawisko rozpoczęło się o godzinie mniej więcej 10 i trwało do godziny 3 rano. Krzyż początkowo był niewielki, był białego, takiego bladego koloru, potem powiększył się do takiego wielkości jednego sążnia, czyli to jest około 6,5 metra. No i więcej, no i przybrał taki kolor ognisto-czerwony, który kilka razy się zmieniał, a to bladł, a to po prostu czerwieniał. No i to zjawisko widziało wielu mieszkańców okolicznych miast i okolicznych wsi. No jeśli rozpatrzeć ten mogilewski fenomen w pozycji dzisiejszej ufologii, to można by też zauważyć kilka takich ważnych momentów. Przede wszystkim, że obserwowany w przeciągu 5 godzin obiekt w kształcie krzyża był być może jakimś rodzajem UFO, a nie jakimś znakiem Bożym. Ktoś może tak do tego podchodzić. Natomiast o tym technicznym pochodzeniu krzyża świadczy jego wyraźne takie zawiśnięcie jakby na tej orbicie okołoziemskiej między Ziemią a Księżycem przez dosyć długi czas, bo żaden obiekt naturalny nie byłby w stanie pozostawać w bezruchu przez 5 godzin, wbrew w ogóle siłom grawitacji, a w ogóle zmiana koloru z bladego do ognistego świadczy o jakiejś, niektórych zdaniem ufologów, świadczy właśnie takim intensywną pracą silników tego właśnie kosmicznego aparatu, który właśnie utrzymywał go w tym jednym punkcie, w takim jakby kształcie bezruchu. Inny przykład takich pewnych zjawisk dosyć ciekawych to może być dzień 6 października 1848. Naczelnik policji w powiecie bałaszowskim skierował do ministerstwa taki dosyć dokładny raport o następującym takim zdarzeniu, że był to taki dzień pochmurny, troszkę szczerze mówiąc nawet jesienny. Cały dzień w ogóle padał od rana prawie nieustannie deszcz, no i gdzieś około godziny 9 wieczorem w całkowitych ciemnościach niebo rozświetliło się jakby jasną błyskawicą przy odgłosach potężnego grzmotu. No i zarówno błyskawica nie całkiem ognistego koloru, ale z niebieskawymi odblaskami była, jak i był silny też dosyć ten w sumie grzmot. Powtórzyły się praktycznie 10 razy. No i w końcu burza ucichła, no i pokazały się gwiazdy. Potem gdzieś tak mniej więcej około godziny 10 pośrodku nieba na północy pojawiła się taka krwawo-ognista plama, no mniej więcej wielkości około 200 sążni, to jest gdzieś tak 427 metrów. Widać było na niej gwiazdy, różne jasne smugi. Trwało to jakieś 5 minut, potem ta plama zaczęła powiększać się, przechylając się na północny zachód, no i przybrała taki podłużny kształt i dosyć, można by powiedzieć, taką różową barwę. Po mniej więcej tak pół godziny niebo przejaśniło się, a barwny ten obszar przeniósł się w ogóle całkiem przeniósł się na zachód i tak jakby podzielił się na takich kilka stożkowatych słupów, które sięgały horyzontu. W efekcie końcowym
to północne niebo pokryło się takimi biało-czerwonawymi smugami, no a całe zjawisko zniknęło praktycznie o godzinie 11 w nocy. No jeżeli by spojrzeć na te szkice z natury, z jakiejś wysokości dzisiejszych osiągnięć techniki, to jest to obraz opisany przez lokalnego policjanta i on, szczerze mówiąc, bardzo przypomina nawet taki start współczesnej rakiety, bo błyskawica niecałkiem ognistego koloru, powtarzające się do 10 razy te uderzenia pioruna, ta krwawo-czerwona plama, która rozdzieliła się na te takie stożkowate słupy, to po prostu strumienie rozżarzonych gazów, włącznie włączenie tak jakby kolejnego stopnia rakiety nośnej, czy też ta zmienna trajektoria lotu. No, tyle tylko, że cały problem polega na tym, że to zdarzenie, jak już powiedziałem, miało miejsce praktycznie w XIX wieku, a nie w dzisiejszych, szczerze mówiąc, czasach. No, można by to jakoś tak ująć. Oczywiście ja to patrzę z tej perspektywy przede wszystkim, patrzę to z perspektywy, patrzę na to wszystko z perspektywy i przede wszystkim kwestii związanych z nauką dzisiejszą i przez pryzmat po prostu patrzenia tamtych właśnie ludzi. W ogóle też niewykluczone jest, że w ogóle widziani byli tak jakby obcy podróżujący tajemniczymi aparatami, bo mniej więcej w tym samym czasie, co te zjawiska, o których mówiłem, w sarantanowskiej guberni pojawili się w ogóle też niezwykli przybysze. Oni wyglądali troszkę na starców, twarze mieli takie jakieś zielono-żółte. Do tego w ogóle nie posiadali zarostu, pomimo swojego wieku. No i ci nieznajomi snuli się po wioskach, ale wcale o jałmużnę nie prosili. No, kiedy ich zagadywano, coś tam mruczeli niezrozumiale. W ogóle ludzie uważali ich za cudaków. Dla tych właśnie pozaziemskich zwiadowców takie zachowanie służyło doskonałemu maskowaniu się. Oczywiście nie zwracali oni na siebie uwagi, ani w ten sposób właśnie, ani wiejski starosta, ani jakiś policjant po prostu ich, szczerze mówiąc, nie zatrzymywali i nie dopytywali i nie wchodzili w ich życie. W ogóle badacze doceniają taki fakt, że ówcześni urzędnicy zwracali w ogóle uwagę na całkiem niezwykłe zjawiska. Niektórzy mają im jednak za złe, że nie wykazali może troszkę więcej dociekliwości, aby wyjaśnić, skąd te zjawiska się pojawiły, w których byli świadkami, co takiego, szczerze mówiąc, co takiego mogli w tamtych czasach zrobić urzędnicy, to też pozostaje tajemnicą moim zdaniem. Oni próbowali jakoś wyjaśnić te zagadkowe kwestie tak po prostu, jak potrafili. Najważniejszą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś sobie do archiwum petersburskiego zajrzy, czy do innych archiwów, o których mówiłem na samym początku, to na pewno te dokumenty znajdzie, a co za tym idzie, automatycznie będzie dalej mógł ten temat jakoś drążyć, zastanawiać się. Ważne, że zostawili po tym ślad. To jest dla mnie najważniejsze, że zostawili po tego typu zjawiskach świat. I tak samo jak z tą słoneczną kulą, albo z tym, ktoś będzie osobą wierzącą, to szybko zauważy, że w Fatimie też był cud wirującego słońca. Jeśli ktoś będzie osobą niewierzącą, powie, że to w ogóle nie było jakieś słońce, to była jakaś kula i ona sobie tam wirowała. Szczerze mówiąc, jeśli ktoś z kolei będzie brał pod wpływem publikacji Misja, no to tak jak w publikacji Misja próbuje się powydobywać troszeczkę rzeczy z Biblii, natomiast w ogóle zdeprecjonować kwestię hierarchii kościelnej Kościoła, tak jakby człowiek mógł sam dojść do doskonałości. No i właśnie też będzie po prostu twierdził, tak jak twórca misji, że no właśnie Jezus był kosmitą, czy też właśnie to wirujące słońce w Fatimie to też jest dowód na to,
że to też był statek kosmiczny, a nie żadne objawienie, prawda? No tylko pozostaje, no oczywiście, no można powiedzieć tak, ale te dzieci z Fatimy przecież też dostały jakieś wskazówki. Pierwsza tajemnica fatymska była, druga tajemnica, no ale równie dobrze ktoś może powiedzieć, że to obcy im te informacje ogólnie przekazali. Tu już zostawiam do dowolnej interpretacji te kwestie. Ja tylko po prostu przytoczyłem takie dosyć stare z zaświatów, z archiwów rosyjskich dowody czy materiały na temat tego, że się stwierdza, że istniały jakieś zjawiska nadprzyrodzone, których nie potrafiono po prostu wyjaśnić, a przy dzisiejszym stanie techniki jakoś to idzie bardziej do wyjaśnienia. Bardzo będę w ogóle wdzięczny, szczerze mówiąc, tak jak to, co zawsze mówię, tradycyjnie, żeby zalajkować i ewentualnie zasubskrybować ten kanał. Naturalnie nie zapomnijcie o tym, bo to jest rzecz bardzo ważna i rozsyłajcie te filmiki, które tutaj na tym kanale są tworzone w tych kwestiach zjawisk nadprzyrodzonych do znajomych, żeby też mogli się wypowiedzieć w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za coś takiego. W ogóle może nawet kiedyś stworzę taką playlistę na temat zjawisk nadprzyrodzonych na kanale, bo tego to już się troszeczkę nazbierało, więc myślę, że czas powoli na to. Także ciekaw jestem Waszych komentarzy. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się ciepło.